Witam, z tej strony Damian, a w tym filmie pokażę, jak zaszyfrować dysk BitLockerem i kazać użytkownikowi wprowadzać hasło do niego. Niestety, będzie to wersja bez TPM. Najpewniej wynika to z faktu, że będę operował na wirtualnej maszynie, ale mogę nagrać kolejny film z tym modułem, jeżeli o to poprosicie. Najpierw musimy zedytować zasady grupy. Musimy odnaleźć pozycję "Wymagać dodatkowego uwierzytelniania przy uruchamianiu". Teraz przechodzimy do ustawień BitLockera. Wystarczy zacząć pisać w wyszukiwarce BitLocker, a odpowiednia pozycja sama wyskoczy. Wymyślamy sobie hasło, pamiętając, żeby nie było za krótkie i żebyśmy mogli je zapamiętać. Windows wymusza skopiowanie klucza na wszelki wypadek. Możemy go zapisać na dysku, ale nie może to być ten dysk, który szyfrujemy. Możemy na przykład wspomóc się pendrive'em. Jeżeli uważacie, że takie dmuchanie na zimne jest Wam niepotrzebne, można obejść tę blokadę, każąc systemowi wydrukować klucz jako plik PDF, który wyląduje na pulpicie. Oczywiście robicie to na własną odpowiedzialność. Można zaszyfrować cały dysk albo tylko te dane, które już na nim są. Decyzja należy do Was. Jeżeli nie planujecie podpiąć dysku do komputera, gdzie jest starszy system niż Windows 10, użyjcie nowego trybu szyfrowania. Teraz wystarczy zrestartować komputer. Wpisujemy hasło do dysku. Nie hasło, którego używacie do logowania się na konto, tylko to hasło, które wymyśliliście parę minut wcześniej. Teraz wystarczy poczekać na zaszyfrowanie się dysku. W moim przypadku, szyfrując dysk 30 GB, na którym jest jedynie świeżo postawiony Windows, operacja trwała jakieś pół godziny. To by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tym filmie. Pozdrawiam.